Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sypialni, o trendach w sypialni, ale nie tylko, bo powiem też troszkę o funkcjonalności, o łóżkach, o tych kolorach oczywiście, o stylach, ale też jak zrobić, aby to był też trochę taki home office, małe biuro, bo w dzisiejszych czasach niestety często jest to konieczność, czyli po prostu jak urządzić sypialnię, aby była na czasie, ładna i praktyczna. Zanim to zrobimy, proszę naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli nadal tego nie zrobiłeś, daj łapkę w górę. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Ok? Zaczynamy. Zaczniemy od kolorów. Jakie kolory aktualnie są modne? Kto ogląda więcej moich odcinków, ten wie, że ja zawsze powtarzam, że nieważne jak duże pomieszczenie, mogą być ciemne kolory, mogą być jasne kolory, mogą być nawet czarne na suficie. Wszystko jest możliwe, ważne, żeby Tobie się to podobało. Lecz jeżeli akurat chcesz zrobić to w trendach aktualnych, to faktycznie powinieneś postawić na jaśniejsze barwy. Nie znaczy, że ma być wszystko na biało. Nie. Zaraz powiem też, dlaczego tak jest, bo style troszkę nam narzucają to. Ale jakby nie było, jaśniejsze kolory, przyjemniejsze kolory, pastele na ten moment królują. I druga rzecz, nie tylko w sypialniach, ale druga rzecz, do sypialni idealnie się nadają, bo kolory, barwy mają trochę uspokajać, łagodzić. No a sypialnia, no to jest idealne pomieszczenie, aby tam się zrelaksować. Dlatego powinny to być jasne kolory, kolory ziemi, szarości. Ja wiem, że już ludzie myśleli, że o tym szarościach zapomnieliśmy. Nie zapomnieliśmy, nadal są, bo mogą być szarości popiele jasne, które bardzo fajnie się komponują z intensywniejszymi kolorami. A jak? Oczywiście. Powiem, co za łóżkiem. Tam oczywiście właśnie mogą być intensywne kolory dane, ale nie tylko, bo i samo łóżko, zobaczcie tutaj, to jest akurat łóżko z firmy Eltap, zresztą polecam, jest to sponsor dzisiejszego odcinka, lecz nie dlatego polecam, że to jest sponsor, tylko dlatego, że mają po prostu bardzo dobre produkty. I tu właśnie widzicie, że łóżko kontynentalne może być w żywym, fajnym kolorze. Lecz wtedy automatycznie pozostałe barwy są spokojniejsze. A jaki styl obowiązuje teraz, jeżeli chodzi o to pomieszczenie? Nie zmieniło się. Nie zmieniło się tak naprawdę dalej styl. Modern Classic, tak, jest bardzo popularny. Przykładowo to są ostatnie moje projekty, gdzie jest takie połączenie stylu Modern Classic z nowoczesnością. Mamy tam sztukaterię, mamy trochę żywsze kolory, ale ogólnie są to jasne barwy. Tak więc może być to styl Modern Classic, może być i jest nadal bardzo popularny Japandi, boho i jakby to powiedzieć, taki ciepły, domowy minimalizm. To są style, które na pewno się sprawdzą, w których dobrze się czujemy, bo to naturalne materiały są, szczególnie boho i Japandi, tak? Modern Classic, no to jak sama nazwa mówi, jest to troszkę wpleciona klasyka. Klasyka uspokaja. Dlatego we wszystkich tych stylach będziemy się czuli dobrze, ale jest do wyboru ten domowy, ciepły minimalizm i jeżeli nie lubisz zbyt dużo pierdół, wolisz prostotę, to będziesz też w trendach. Wszystkie te style mnie osobiście bardzo się podobają, z tego względu, że są przyjemne kolory, mamy naturalne materiały, jak wiklina, jak len na firankach, drewno na podłodze. A w jakim kierunku poszliśmy, jeżeli chodzi o łóżka, czyli najważniejszy mebel, jaki jest w sypialni, tak? Pamiętacie, i do Japandi to bardzo dobrze pasuje, takie japońskie łóżka. Na szczęście, tak, powiem na szczęście, nie zawsze, mimo że to jest styl Japandi, dajemy takie łóżka. Ponieważ tak naprawdę, no one szczególnie przy zejściu po całej nocy z takiego łóżka, no nie są zbyt wygodne. Coraz częściej wybieramy łóżka kontynentalne. I słusznie, ze względów praktycznych i wizualnych. Taki stelaż łóżka kontynentalnego jest wizualnie zintegrowany z materacem. I to sprawia, że mebel bardzo fajnie prezentuje się jako taka scalona kompozycja.
Słuchajcie, zalet takich łóżek jest wiele. Wspomniana wysokość. Łóżko kontynentalne to typ łóżka, który jest przede wszystkim dużo wyższy od tradycyjnego. No a to z pewnością ułatwia poranne wstawanie, które i tak do przyjemnych nie należy przecież. Słuchajcie, ważna sprawa i to nieważne jakie trendy będą, jaka moda, materac. No, przy takim łóżku wiele osób odczuwa znacznie lepszy sen, ponieważ połączenie różnych rodzajów materacy zapewnia po prostu lepsze podparcie ciała w nocy. Duży wyznacznik, wysoki zagłówek. To jest fajne w zagłówkach, że możemy jedną pierdołą zrobić efekt. Jeżeli damy w ładnym kolorze, jakiś stylowy ten zagłówek, to naprawdę, a łóżko jest największym takim elementem, takim meblem sypialni, to naprawdę jedna ta rzecz może zrobić to wow, to coś. No to teraz jest fajnie, że taka moda jest, takie trendy przyszły i że takie łóżka się nadają. Poza tym one są funkcjonalne, mogą być na nóżkach, mogą być postawione na ziemi, ale przede wszystkim mają tam też spory, duży pojemnik. No, przynajmniej te meble z firmy Eltab. Dla zainteresowanych linki z tych łóżek w opisie. A teraz przechodzimy dalej. Zanim powiem, jak stworzyć taki mały home office w sypialni, bo nieraz jest taka konieczność, to co za tym łóżkiem? Co na tej ścianie, tej takiej głównej zazwyczaj? Pytanie, co będziemy mieli, w jakim stylu będziemy mieli urządzone? Co jest teraz modne, co jest w trendach? Nadal tapeta, ale tapeta wzorzysta, kolorowa. Dlatego to, co mówiłem przy kolorach, jeżeli mamy jasne barwy, mamy te kolory takie stonowane, kolory ziemi, to my możemy zabawić się albo tym zagłówkiem, tym łóżkiem, albo możemy zabawić się tapetą. No, jedną taką rzeczą naprawdę możemy zrobić efekt. Taką tapetę możemy zrobić, jeżeli masz styl na przykład Modern Classic, w sztukaterii, tak jak na przykład tutaj. Ale nie chcemy tapety, no bo nie musimy chcieć, prawda? To na przykład sprawdzą się dekoracyjne panele. Nie muszą te panele być na całych ścianach. Mogą być tylko częściowo. Lustro, jeżeli styl mamy bardziej nowoczesny, można dać lustro z jednej, z drugiej strony, a w środek na przykład panele. Kolejna rzecz. Nie wiem, czy ja osobiście bym to sobie dał, ale rozumiem, że ktoś może tak chcieć. I pasuje to faktycznie do stylu boho i japandi. Lamele drewniane. Powiem uczciwie, jest to nadal proponowane często w projektach, ale według mnie to już pomalutku odchodzi albo odejdzie naprawdę w zapomnienie. Czy się sprawdzi? Zobaczymy. No może się mylę, ale tak widząc, rozmawiając z klientami, mam wrażenie, że coraz mniej o to pytają. Ja do tego w ogóle nie jestem jakoś przekonany do tych lameli. Nie mówię, że nie projektuję, poprojektuję. Ale jeżeli klient chce, jeżeli to lubi, jeżeli styl pozwala, tak. I do sypialni również się nada. Można pomyśleć o samej płycie meblowej, nie tylko o lamelach. Zanim powiem, co nie będzie według mnie modne, co już odchodzi troszkę do lamusa, to o tym home office. Tak, no bo moda, trendy to nie tylko wygląd. Tak to jest, że to jest nie tylko wygląd, ale również funkcjonalność. To musi wszystko nam grać, działać, a wiemy bardzo dobrze, że od jakiegoś czasu przenieśliśmy się, no teoretycznie znowu wracamy do biura, ale przenieśliśmy się i to już zostanie. To uważam, że zostanie na wieki już taki home office. Sypialnie często, szczególnie w blokach, są małe. No i jak żyć? Co zrobić? Co zaproponować, żeby jednak móc pracować w sypialni, bo to jest takie pomieszczenie, gdzie w ciągu dnia domownicy raczej nie wchodzą, tak więc jest tam spokój zazwyczaj. Też są często wygłuszone bardziej te pomieszczenia, tak więc no, do pracy nadają się, jeżeli masz miejsce. To jest projekt akurat, który zrobiłem już dawno, czyli to nie będzie w trendach, ale chodzi mi o sam parapet. Zrobiliśmy tutaj szerszy parapet, głębszy, na którym możesz postawić laptop, drukarkę, czy możesz pisać. No w tym pokoju nie ma miejsca na tyle, żeby postawić osobno biurko. I to jest jedno z rozwiązań, jedna taka możliwość. Druga rzecz, super, jeżeli masz możliwość biurka. Nie, to może sama toaletka lub konsola. Bardziej bym zwracał uwagę na to, żeby dobrej jakości krzesło mogło tam powstać, a mniej czy to jest biurko, czy toaletka. Pracujemy zazwyczaj na laptopach, ewentualnie coś zapisujemy, tak? To
Najważniejsze, żeby dobrze wygodnie usiąść. Może być przy toaletce. Nawet facet może usiąść przy toaletce. Dlaczego nie? Why not? Śmiało siadaj i pracuj. To jest najważniejsze. Jeżeli już nie masz w ogóle miejsca, to na szczęście są takie pomocniki przy łóżku. Przy łóżkach kontynentalnych to się zda, bo tam jest wysoki zagłówek, że możesz wygodnie usiąść, a do tego sobie dostawiasz stolik taki, nie na kawę, na laptopa. To jest praktyczne, funkcjonalne, aczkolwiek zdecydowanie lepiej by było, gdyby można było usiąść na krześle. Ok, co już według mnie troszkę odchodzi do lamusa, to już mówiłem ostatnio i nadal podtrzymuję, styl loftowy, czyli cegła. Cegła w sypialni. Jeżeli nie masz domu klasycznego, w kamienicy, gdzie ta cegła jest naturalna, to coraz rzadziej widzę, że w cudzysłowie, w zwykłych blokach, żebyśmy projektowali tego typu elementy. Coraz rzadziej. Czyli no, przejadło nam się to już troszeczkę i coraz częściej stawiamy na, tak jak wspomniałem, naturalne kolory, materiały, a nie cegłę. Styl loftowy, kratownice, czarne kolory, to odchodzi do lamusa. Według mnie odejdzie w najbliższym czasie te lamele, tak, oraz ręka w górę, kto tak chciał lub kto tak zrobił, przeszklone sypialnie. Jeszcze 2 lata temu, to chyba w co drugim projekcie było widać, że sypialnie są wydzielone szkłem, przeszklone lub na samo łóżko. Przeszklone to jest, no i takie małe klitki się robiły jak w akwarium. Ale tak jak mówię, już coraz rzadziej jest to proponowane. O, jeszcze przypomniało mi się, co coraz częściej fajnie, że coraz częściej wstawiamy, szczególnie jak ktoś nie jest alergikiem, to fajnie, to żywe rośliny. One, szczególnie jeżeli mamy te właśnie jasne barwy, nie mamy za dużo kolorów, mogą ożywić nam te pomieszczenie. I to rośliny, nawet w małych pomieszczeniach, duże rośliny dajemy. Ogólnie, tak jak mówię, jest trend taki eko, naturalny i te żywe rośliny idealnie się wkomponowują. No jasne, powinienem to powiedzieć przed tym, co jest niemodne, no ale taka pamięć. Także wybaczcie. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, że żywe rośliny są fajne. Napiszcie, czy Wam się podobają, czy niekoniecznie. Bo myślę, że jak ktoś jest alergikiem, może takie rośliny wybrać, które nie będą mu po prostu przeszkadzać. Dobrze. Dajcie znać, czy według Was coś jeszcze jest takie widoczne, co wchodzi w trendy, w modę, a co wychodzi. Jeżeli się podobało, to proszę daj łapkę w górę, bo to zawsze mobilizuje. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Zasubskrybuj kanał, jeżeli nadal tego nie zrobiłeś. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć.